Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Dobra, wszystko działa. Szanowni, witajcie po długiej przerwie. Także wracamy do latania. I co? IFR training, tak jak obiecałem. Cześć Kamilu. Tak jak obiecałem, robimy go po prostu teraz. Jutro jak się uda, to... jak to się nazywa? Airliner training. Także co my tu mamy? Basic handling zrobiony, take-off and landing zrobiony, VFR navigation zrobiony, glider training zrobiony, airliner training jutro, bash pilot zrobiony i IFR navigation robimy teraz. Poradnik, czy po prostu to jak będę się tutaj bawił, jest złożone z 7 części. Climb and descent, climb into cloud and lose your outside references, czyli zniżanie, znaczy wspinaczka, czyli zwiększanie wysokości, zmniejszanie wysokości. Turning, learn to change direction now that you're on instruments, czyli nauka zakręcania w oparciu o przyrządy. Speed control, czyli utrzymywanie prędkości w oparciu o przyrządy. VOR basics, czyli naprowadzanie na radiolatarnię podstawy. NDB basics, czyli naprowadzanie na radary NDB. ILS approach, czyli wykorzystanie systemu ILS do podejścia do lądowania, tudzież do wykonania całkowitego lądowania, czyli autolanda. Nie mam pojęcia, czy to będzie CAT-3 i IFR test, czyli put your skills through their pieces, czyli podejrzewam jakiś taki entire flight, czyli od A do Z jakiś kompletny lot w stylu IFR. Także ten ostatni może trochę długo potrwać. No to lecimy po kolei, zobaczymy, czego tutaj można się spodziewać. Become acquainted with that reverting work instruments flight as well. Introduce to climbing and descent to reference the cockpit goes alone. Okay, fly. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Trochę nie latałem, więc... Więc co? Nie, zmęczony po prostu jestem, ale lecimy, lecimy. Byłem w tygodniowej delegacji. Poza domem. Bez symulatora, ale powiem wam, że nawet bym zabrał ze sobą symulator i tak bym nie miał czasu latać, więc... Dobrze, że nie brałem symulatora ze sobą. No wbrew pozorom nie zabiera dużo miejsca, bo... Skrzynka, oprzyrządowanie, gogle VR i właściwie można się bawić na jakimś hotelowym telewizorze, którego i tak bym nie używał. Jedynie do uruchomienia i do podglądu. Jakiś update wszedł, właśnie zauważyłem. Muszę zmienić jeszcze ustawienia window na full screen oczywiście. Keep changes. Apply and save. Back, resum i ready to fly. Ok, jesteśmy w kokpicie. Cessna. Ledwo ją słyszę. Ja myślę, że autopilot włączony. Ledwo ją słyszę, masakra. Coś tu jak climb. Ale jak wysoko. Heading 270. Okej, teraz zaczynam ją słyszeć.
Naprawdę twórcy Microsofta po prostu nie wiem, czy są tak głupi, czy złośliwi, ale naprawdę trudno było tutaj wyświetlić, czego ode mnie oczekują w tym momencie. No muszę restart robić, bo nie mam pojęcia, czego ona chce ode mnie. Tragedia. I muszę wyłączyć, jak to się nazywa, Flight Simulator Realistics, bo tutaj całkowicie zagłusza mnie pęd wiatru. We're flying over the UK's Shetland Islands, just below a thick layer of clouds. Up until now, you've been able to look outside to judge the aircraft's attitude and location. What happens when you lose that outside view? That takes us into the world of instrument flight. When you can't use the horizon for reference due to clouds, darkness, or other hindrances to visibility, you'll need to rely on your airplane's instruments. When flying on instruments alone, you'll need to rely on your attitude indicator to see your pitch and roll information. Modern cockpits like this combine several instruments into one electronic display called a primary flight display, or PFD. Stay on heading 270, set full power, and climb up to 4,500 feet. 4,500 feet. Okej. Teraz usłyszałem. Bo Flight Realistics wyłączyłem. Mam utrzymywać kurs 270 i wspiąć się na wysokość 4500 stóp. Climbing. Musimy utrzymywać prędkość. Notice how you're starting to lose your outside view. Instead of looking out the canopy, focus your attention on the cockpit instruments. You can maintain wings level using the attitude indicator. Continue climbing to 4,500 feet. Continue. Jak na razie nie ma tu żadnej większej, trudniejszej filozofii. Kurs 270, wysokość 4400, więc jeszcze 100 stóp w górę. Mamy 4,5. Getting used to not having an outside horizon for reference. Keep us on this heading and take us down to 4,000 feet. Reduce power so that we can descend without gaining speed. Mamy zejść na 4000 teraz. Jest lekko w prawo. Kurs 270, 4000, perfekto. Wow, great job. That's how things look and feel making altitude changes on instruments alone. You'll find it gets easier with experience. Next, we'll introduce turns. No i proszę, ocena A. Wracamy do menu i lecimy dalej. IFR Training, IFR Navigation i teraz Turning, czyli zakręcanie. Będziemy się uczyć zakręcać w lewo i w prawo. Masakra.
Po tylu latach w symulatorze powiem szczerze, że uwłażające to jest dla mnie, naprawdę. Nie tylko w symulatorze, ale i w prawdziwych samolotach. Taki trening po prostu jest śmieszny. To trochę bym wrócił do szkoły, miał się uczyć ile z 1 dodać 1. No mniej więcej coś w tym stylu. Ale okej, zrobimy to do końca. Obiecałem. Now that you've tried some climbs and descents, we'll introduce turning. Throughout this lesson, maintain your current altitude of 4,000 feet. 4,000 The feet. direction our nose is pointing, measured in degrees. The main electronic display in front of you is the primary flight display, or PFD. At the bottom center of the PFD, we see the horizontal situation indicator, Yeah. or the HSI. The HSI shows us the direction our nose is pointing, called our heading. Headings are measured in degrees, with east being 090, south 180, west 270, and north 360. Naprawdę, uczą nas 1 dodać 1 równa się 2. That's 270 degrees. When turning, we want to aim for a bank angle of around 20 degrees. Along the top of the attitude indicator are white lines. Each line represents 10 degrees. Normally, we use about 20 degrees of bank, which is the second white line. Let's try it out. Make a turn to the left onto heading 180 using 20 degrees of bank. Keep turning until heading south, at which point smoothly roll back to wings level. That's it. Stop turning there and you'll be heading due south, heading 180. Heading 180. Now try and maintain this heading for a short while. Now make a turn to the right onto a heading of 350. Heading 350. Skręcamy w prawo. Now smoothly roll wings level onto a heading of 350. Now maintain heading 350 for a bit. Nudne jak flaki z olejem, bez skitu. I jeszcze roluje mi samolot cały czas w prawo, muszę kontrę robić w prawo. great job. So that's how we make turns using just the instruments. Cia. Next, we'll look at how to handle speed changes. O proszę, ocena A i maksymalna ocena. 5000 punktów na 5000 punktów i 5000 punktów na 5000 punktów. No jednym słowem, według nich tego zrobić się lepiej nie dało. Ale ja wiem, hejterzy i tak by swoje tutaj 3 grosze wrzucili, ale to najczęściej są hejterzy, to są dzieci poniżej 18 roku życia, tudzież ludzie z problemami umysłowymi. Także wracamy do IFR Training, Navigation i lecimy Speed Control. A, to się długo wgrywa, rety. Co oni tu chcą renderować? Jak za oknem nic nie widać, to jest IFR Training przecież. No i słuchamy, co tam gadają. Heading 350, 4,000 feet. Maintaining our heading and altitude. Let's look at how we deal with speed changes when flying on instruments. When slowing down, the wings
produce less lift. To counter this, you'll need to progressively raise the nose in order to maintain altitude. Give it a try. Reduce power and bring the speed back to 70 knots. Remember to adjust the elevator trim so that you don't have to keep putting any pressure on the controls. Try to maintain 4,000 feet altitude. To mogłaś mówić wcześniej, że mam utrzymać wysokość. Ja cię kręcę. Good. Now set power to maintain 70 knots. You need to be able to control altitude while adjusting speed. Notice how the nose needs to be a little higher than before to make up for the loss of airspeed. Use the elevator trim to adjust pitch to the new speed and maintain 70 knots for a bit. Great. Now increase power to get your speed back up to 100 knots. As we speed up, notice how you need to trim nose down to avoid climbing. That's it. Now stabilize at 100 knots. Take flap settings into account. Flaps give a boost in lift, which you'll need to control in order to maintain our altitude. They also add drag, making us slow down more quickly, so be careful not to get too slow. Reduce power and slow us down to 60 knots. Good. Now extend the flaps to 10 degrees. Now set flaps at 20 degrees. With the extra drag, start adding power so you don't drop below your target airspeed of 60 knots. Now stabilize at 60 knots and trim for level flight. Try to maintain 4,000 feet altitude. Wow, great job. Next, we'll look at navigating on instruments alone. Ale nuda. Jedziemy. War Basics. To może być ciekawe. Może to wreszcie będzie coś ciekawego. Ojku. Now that you have the basics of flying the aircraft on instruments, let's look at navigation. There is a worldwide network of radio beacons that pilots use to find their way when flying IFR. The most common beacon is the VOR. I've tuned the Sumberg VOR into your nav radio, which we're going to fly toward. To get there, we'll use the Course Deviation Indicator, CDI. That's the green arrow and bar on the HSI. I've set the CDI for a course of 170. That means we want to arrive at the VOR on a heading of 170. The CDI shows us if we are on our selected course. If the bar is to the left of center, we need to fly to the left to recapture our course.
The bar is currently over to the right, so keep flying on this heading and wait for the CDI bar to start moving towards the middle. Keep us on heading 240 for now. Here it comes. Now make a left turn onto heading 170. Skręcamy heading 170. Great. Now keep the CDI bar centered, and it'll take us to the VOR. We're getting close to the VOR now. The CDI indications might become erratic or disappear when reaching a VOR, but this is normal. Keep flying straight ahead on heading 170 for a couple miles. Ciekawe, czy będzie o inbound, outbound. I think a bit more practice may be a good idea. Co tutaj było źle? Fly to VOR. Ja nie wiem, o co jej chodzi. Zaliczone tak czy owak. Jedziemy dalej. NDB Basics. No, co my tutaj mamy? This time we'll focus on non-directional beacons, or NDB. The NDB is tuned on the automatic direction finding ADF radio and is shown as a blue needle on the HSI. As Sumburg NDB is tuned, the needle is pointing straight towards it, which is to our right. Maintain 4,000 feet and heading 180, and watch what the needle does.
notice how the needle always points directly towards the NDB. As we continue to fly south, the needle moves farther toward the bottom of the HSI. The needle will move whenever we are not traveling directly to or from the NDB. Make a turn to the right, towards the NDB needle. Good. Now follow the blue NDB needle all the way to the beacon. Widzę lotnisko tam na dole. Jak się zaraz zasnę. Naprawdę. Oczy mi się zamykają. We're getting close. An NDB needle becomes more sensitive as we get nearer, but resist the urge to make any large corrections. Now see how the needle spins around and points behind us. Wow, great job. We've now taken a look at basic IFR navigation. So next, we'll cover how to get us on the ground. O, nie chcę mi się tak nawet komentować, szczerze wam powiem. Ja miałem komentować, dlaczego 2 dodać 2 jest 4, a 1 dodać 1 jest 2, naprawdę. Dobra, mamy jeszcze 2 do końca. ILS Approach i IFR Test. Localizer 1. Dobra. No. So now you've got the basics of flying on instruments. Now we need to get back on the ground. The most common landing aid is the Instrument Landing System, or ILS for short. An ILS uses 2 directional radio signals, one for lateral guidance called a localizer, and the other for vertical guidance called the glide slope. The localizer provides lateral guidance, which directs you onto the runway centerline. The glide slope provides the intended descent angle onto the runway. The localizer is displayed with the CDI, much like in the VOR lesson. Keep flying on a heading of 210 at 1,500 feet, and we'll watch for the localizer to come alive. The localizer is moving now. Make a gentle turn to the right, intercepting the localizer and keeping the CDI in the middle. Try to maintain 1,500 feet until we intercept the glide slope. You needed to stay at 1,500 feet until reaching the glide slope. Ile miało być? 210 kurs? Już nie pamiętam. Strasznie cicho ją słyszę.
jeszcze raz. Zamilkła. Coś jest nie tak. Jak dobrze, nigdy więcej nie będę musiał się w to bawić. So now you've got the basics of flying on instruments. Now we need to get back on the ground. The most common landing aid is the Instrument Landing System, or ILS for short. An ILS uses two directional radio signals, one for lateral guidance called a localizer, and the other for vertical guidance called the glide slope. The localizer provides lateral guidance, which directs you onto the runway centerline. The glide slope provides the intended descent angle onto the runway. The localizer is displayed with the CDI, much like in the VOR lesson. Keep flying on a heading of 210 at 1,500 feet, and we'll watch for the localizer to come alive. The localizer is moving now. Make a gentle turn to the right, intercepting the localizer and keeping the CDI in the middle. Good. Now keep the localizer bar centered and maintain 1,500 feet. The glide slope is displayed next to the altimeter on your PFD. If the green glide slope diamond is above center, you are below the glide path. We always start out below the glide slope, as we want to intercept the localizer first. We'll wait for the glide slope to start moving. Here comes the glide slope. Maintain 1,500 feet until it almost reaches the center. Here it comes. Now reduce power a little and start to descend, using the VSI to aim for 500 feet per minute. Keep both the localizer and glide slope indications centered all the way down to the ground. Reduce speed and set flaps as needed as you make your way down the ILS. Co to za podejście ILS, jak ja widzę pas? The glide slope is starting to drift away from center. You didn't follow the glide slope accurately enough. Approaching the runway. This approach has an offset, meaning that the localizer and runway aren't lined up together exactly. Focus on following the ILS. No, zbliżamy się do lądowania. We'll transition to a visual landing once we're closer to touchdown. Make only small corrections and remember that each will be more critical as we approach touchdown. 500. Flaps 1. Great. Now is a good time to transition from flying on instruments to using visual cues to complete the landing. Get us down onto the runway and then come to a smooth stop. Mam nadzieję, że nie zasnę do momentu przyziemienia, a jest blisko.
Zrobimy jakąś akrobację w goglach VR na pobudkę, bo tętno mi spadło chyba do 20 normalnie. So boring. Well Nie done, mylić z but Bang. there's room for improvement. Super. Next. The last one, IFR test. Cóż mogę powiedzieć? Nie nauczycie się z tego poradnika ani podejścia NDB, ani latania na wory, ani lądowania ILS. Przynajmniej jeśli chodzi o Boeinga 737. Nie powiem, do czego jest ten poradnik, bo musiałbym użyć bardzo niecenzuralnego słowa. Ale podpowiem, że jest na 4 litery. O, ja pierdzielę. Alright, it's time to put what you've learned into practice. We're at 5,000 feet following a GPS route towards Sunberg. I'll ask you to perform some handling tasks to test your IFR flying skills. Follow the GPS as shown in magenta on your CDI, maintaining 5,000 feet and 110 knots. Proszę bardzo. Okay, still maintaining the GPS course. Take us down to 3,500 feet, keeping 110 knots airspeed. Kurde, ile ona chciała? 3000? Nie pamiętam. 3000? Chyba tak. Że zrobię powtórkę. Next, keep us at 3,500 feet and make a left turn onto heading 060. Left turn 060. $3,500 060. All right, Mamy to. let's throw some other things your way. Please bring the speed back to 70 knots. Speed 70 knots. Alright, now keep us at 3,500 feet, 70 knots, and turn us to the right onto heading 225. Keep us at 3,500 feet. Kurde, nie usłyszałem jaki kurs.
160 było? Czy 150 chyba? Ale w topa. Keep us at 3,500 feet. You didn't hold your altitude accurately enough. Nie, miało być tu coś. Two 4-0? Okay, now get us back to 110 knots. 110 knots. Spędzamy się. Keep us on heading 225. 225. We're too far off heading. Oj, twórcy Microsofta, ciężko było zaznaczyć na przyrządach. Szczególnie dla tych, którzy nie znają języka angielskiego. Ja znam. Ale nie wszyscy znają. Naprawdę, zero friendly use. Zerowy friendly use. Well done, but there's room for improvement. I co, zaliczone? Koniec? Zobaczmy. IFR Navigation. Zaliczone! Ale nuda, masakra. Słuchajcie, nie nauczycie się z tego poradnika IFR Navigation w ogóle. Ani nie było częstotliwości, ani nie było... No nic nie było praktycznie dane. Kpina z użytkownika. Także następny airliner training... Ja wiem, a może od razu zrobimy. Dobra, spotykamy się za 10 minut. Cześć. Masakra.